Też jestem szczęśliwy, że zainspirowałem dużo ludzi, że mogą dokończyć to, co zaczynają, że jeżeli ciężko pracują na to, co wierzą, to można duże osiągnięcie e, dojść. Cześć, witam. Jestem The Mexican Runner. Jestem pierwszą osobą na świecie, która przeszła wszystkie gier na Nintendo NES. Ja jestem z Meksyku. Mój pierwszy komputer, konsola, raczej konsola był NES. Dostałem właśnie od Mikołaja i ja byłem bardzo mały, chyba miałem 4 lata. Pamiętam, że miał Mario Bros. To była moja pierwsza gra, którą grałem i bardzo się cieszyłem z tego powodu. Moja ulubiona gra z tamtych czasów jest Battletoads, bo ona jest bardzo dobrze zrobiona. Nie jest taka typowa japońska, była robiona w UK. Ona jest bardzo fajna, każda plansza jest po prostu inna i ma osobowość, bardzo fajne animacje, grafiki są dokładne. Masz planszę, który jesteś w wodzie i po prostu świetna gra. Też na samym końcu ma taki 3D efekt, który po prostu na ten czas i na te gry, które były na rynku, no to było szokujące dla mnie. Też bardzo lubiłem, że ona jest trudna do przejścia i udało mi się przejść jako dziecko. Miałem 8-9 lat i to aż do dzisiaj jest mój najlepszy sukces, który osiągnąłem. Byłem mały, to może za dużo czasu miałem między moich kolegów wracali ze szkoły, no to ja grałem i akurat mój brat też jeszcze nie wracał ze szkoły, no to po prostu grałem chyba trochę czasu i gier nie były aż takie długie, no to coraz byłem lepszy w tych gier i udało mi się przejść do końca. I w pewnym momencie sam byłem ciekawy, żeby obojętnie jaką grę, którą dostawałem, żeby przejść do końca, albo jak najdalej mogłem. Battletoads była najtrudniejsza gra, którą grałem. I jeszcze mówiłem mojego brata, że jak skończyłem, no to on nie był obok mnie, no to nie był nikt po prostu, ale jak wrócił mój brat ze szkoły, no to pokazałem mu, hej słuchaj, przeszedłem tą grę, nie? I on, wow! I tak dużo mówię o brata, bo moich kolegów ogólnie nie grali. Mieli konsole, ale praktycznie nie grali w nich, albo nie tyle czasu, no to nie wiedziałem jak dobrze ja grałem, czy jak źle. Oczywiście grałem lepiej od wszystkich, ale nie mogę powiedzieć, że moich kolegów byli gracze. No to dlatego nie miałem pojęcia, że dobrze grałem, aż parę lat później. Relacje z moim bratem, jeżeli chodzi o kto gra, to było trudne dla mnie, bo mój brat jest starszy. Oczywiście on czasem nie mógł z tym sobie poradzić, że czasem zaginął i mieliśmy takie zasady proste, nie? Życie stracone, no to podaje pad, bo nie wszystkie gier były na dwie osoby. Ale czasem mój brat chciał trochę więcej grać, no to nie dało pada, później my się kłóciliśmy. Doszło aż do takiego punktu, że mamy pada, który chcieliśmy go nożykiem tak na połowę, bo połowa była moja, nie? I no, różnie bywało, nie? Ale przeważnie nie narzekam. Fajnie, ja jestem bardzo szczęśliwy, że miałem z kim grać i ktoś, kto też rozumie gier tak jak ja. I poza tym mój brat dobrze też gra, nie? My dostaliśmy NES w rok 1992 i praktycznie to była moja konsola, którą miałem przez całe życie, albo całe moje dzieciństwo. Później sąsiedzi zaczęli mieć Super NES
ale niestety nadal mieliśmy NES. To miało plusy i minusy, nie? Plusy, już inne osoby nie grali na NES, no to zawsze mogli nam pożyczyć gier łatwiej niż przedtem. Minusy, no tylko graliśmy NES. Później był ten N64, Nintendo 64. I ta sama historia, niestety nie miałem, mój sąsiad miał tą konsolę i grałem u niego. On miał Mario Kart i często graliśmy ten Mario Kart, dobry poziom doszedłem w Mario Kart 64, ale też nie miałem tą konsolę w domu, dlatego bardzo lubię NES. Tam w Meksyku, jeżeli chodzi o dostęp do konsoli, ja byłem bardzo mały jak NES, praktycznie jak się urodziłem, NES już był na markecie, nie? Ale z tego co pamiętam, dostęp do konsoli był zbyt nie aż tak ciężki, też nie były bardzo drogie, były sprowadzane chyba ze Stanów Zjednoczonych gier i konsoli. I no, nie było aż tak trudno, też były podróbki, które można było kupić, jeżeli ktoś chciał kupić. Ogólnie nie wiedzieliśmy, przynajmniej ja byłem bardzo mały, nie wiedziałem, że to były podróbki. Ten Family Adapter był i pamiętam, że było dużo gier, które nazywają tutaj w Polsce Famiklonów. Dla nas to były gier, nie? Po prostu ja nie rozumiałem jak to działało, ale wiedziałem, że trzeba ten Family i tą drugą część, żeby włożyć na normalnie NES i można było grać więcej gier, to dla mnie to było nowe gry, nie? I też grałem takie, które 1000 gier na jedną, ale ciągle się powtarzali, ale te gier były dobre, nie? I jak mówiłem, moje kolegi nie były zbyt bardzo mocno ustawione na konsoli. Dla nich to było tak jakby rozrywka, tak mało grali, no to nie spotkałem się tak z kolegami, żeby grać. W Meksyku bardziej ludzie patrzyli na te arcade. Szczególnie te King of Fighters, bardzo dużo grali to, ale niestety dla mnie to trzeba było mieć pieniądze, nie, żeby wrzucić tam i moja sytuacja nie miałem pieniędzy, no to tylko patrzyłem jak grali inni, nie. I dobrze grali, ja sam nie grałem, ale no chyba myślę, że jak sobie przypominam, że bardzo fajnie by było, jakbym ja mógłby to grać, ale nie udało mi się. Nie narzekam, oglądałem się, też można mieć satysfakcję oglądając, też dużo oglądałem mojego brata, jak on grał, jak on przechodził RPG i on bardzo fajnie zawsze opowiadał o co chodzi w historii, no to nie musiałem grać, miałem tylko patrzeć i cieszyć się z tego, co on robił. Nie? Jeżeli chodzi o arcades tam w Meksyku, dużo ludzi nie ma zbyt dużo pieniędzy, no to przeważnie te, którzy grali tam, no to były takie osoby, które trochę dochody mieli, no to nie była aż taka tragedia, bandyci tam nie było. Z tego co pamiętam, dlaczego gram gry, ja bym powiedział, że to są dwie fazy, nie? Jak byłem mały, no oczywiście było bardzo zabawne to robić, a już jak byłem dorosły, ja ogólnie przestałem grać gier, jak miałem chyba 14 lat, bo moich kolegów nie grali, nie? Tylko FIFA grali i to ewentualnie grałem z nimi, ale przestałem grać gier tak u siebie w domu, skupiałem się tak, żeby grać w piłkę, na studia muzyczne, na szkołę i przestałem grać aż
miałem 25 lat, że znalazłem w internecie Twitch. Znalazłem takie miejsce Speedruns Live, gdzie można było robić tak jakby match jedną na drugą osobę i tak jakoś grać kompetytywnie i można było grać właśnie te gier z NES-a, które ja grałem w mojej młodości, dzieciństwo. No to od tego momentu tak jakoś zachciało mi się trochę wracać do gier. Później jakoś udało się, że mój kanał zaczął rosnąć i nagle zacząłem zarabiać pieniądze, no to grałem na satysfakcję, ale też bo pomagało mi na moją sytuację, nie? Moja mama jest bardzo ciężko chora, no to dlatego tak można powiedzieć, że zdecydowałem zrezygnować z swojej pracy. Ja mieszkałem tam w Anglii i po prostu wrócić, żeby opiekować się mamą i akurat właśnie zacząłem grać gier, no to też było ciężko z mamą, bo ona tak myślała, że może te gier to jest strata czasu, a ja mówię, mama, ale musisz patrzeć na przyszłości, nie? Że nie, to może być nie tylko zabawa, później mógłbym zarobić, nie? Jeżeli wszystko dobrze pójdzie. Nie? W roku 2013 zdecydowałem się ułożyć mój kanał w Twitchu i zacząłem robić właśnie mecze z innymi i też zacząłem robić speedruns mojej ulubioną grę, która jest Battletoads. Później tak po roku grałem inne gier jak Contra, tutaj chyba nazywa się Probotector. Też osiągnąłem rekord światowy, klasy na Contra i też na Battletoads. I w pewnym momentu w roku 2014 to byłem trochę zmęczony, bo za dużo grałem i skupiałem się na te speedruny, no to chciałem jakąś przerwę, ale tak grać obojętnie jaką grę i ogólnie jeżeli chodzi o nowe gier, one są bardzo łatwe do przejścia, że czasem nie dają mi taką pełną satysfakcję, nie? I właśnie tęsknię bardzo za te stare gier. No to rozmawiałem z kolegą przez Skype, tak jakoś on z żartu powiedział, może przejść wszystkich gier w NES-a, nie? Między innymi rzeczy, ale tak kolega tak dowcipnie powiedział, ale jakoś akurat pasowało dla mnie, nie? Bo kiedyś w moim kanału zrobiłem takie wyzwanie, żeby przejść 30 najtrudniejszych gier na NES-a i nie udało mi się przejść dwie gier, ale tylko jedną, przepraszam. Ale nie, dwie, sorry. I pomyślałem, dobra, już jak praktycznie przeszedłem te 30 gier i te były najtrudniejsze, no to dlaczego nie mogę przejść wszystkie na NES, nie? Tak pomyślałem, że mogę to osiągnąć. No i w pewnym momencie po prostu zacząłem. Oczywiście wiedziałem, że to może być coś wielkiego, bo to brzmiało bardzo proste i też byłem w szoku, jak zacząłem, że szukaliśmy i nikt takiego nie zrobił jeszcze na świecie, nie? No to w pewnym momencie, jak zacząłem, od razu wszyscy ludzie, inni speedrunnery patrzyli na mój projekt i dużo ludzi było sceptyczni, bo wiedzą, że były bardzo trudne gier. Ja nie miałem pojęcia z tego, ja po prostu w moim myśli było, że przecież wszystkich gier, no dam radę, nie? Nie wiedziałem, jakie były wszystkie gier, ile gier było, ale
te ludzie, którzy oglądają mój kanał, one są bardzo dokładni czasem i po prostu pomogli mi, zrobili listy gier, nawet segregowali na kategorie. Później inna osoba zobaczyła, że jest taki czas przejściowy, taki ogólny dla normalnych ludzi i po prostu zaczęło być takie miejsce, że ludzie bardzo wspominali te swoje dawne czasy, jak grali te gier, które ja grałem. I dla mnie to było takie zbyt fajne wyzwanie. No i jak zacząłem ten Nesmania projekt, wszyscy speedrunnerzy patrzyli na mój kanał i po prostu pomagali mi bardzo dużo. Ja nie miałem pojęcia, że to będzie aż takie wielkie. Screw Attack skontaktował mnie jakiś dziennikarz z tego website i jakiś artykuł publikował o tym, to co ja robię, no to nagle tak jakby wszyscy oczy światła, przynajmniej ta retro community, tak jakby patrzyli na mnie, no to zacząłem czuć też się odpowiedzialny z tego co robiłem, nie spodziewałem się, że tak to będzie, ale było niespodzianka dla mnie i poza tym, ponieważ wszyscy tak brali to bardzo dobrze, podchodziło, no to ja też byłem szczęśliwy z tego. Na szczęście od samego początku zacząłem tak jakby nagrywać wszystko dokładnie, daty, ile czasu mi zajęło przejść na każda gra. I była bardzo fajna atmosfera, bo był taki oryginalny projekt i był bardzo fajnie pomyślany, że ludzie też mogli wybrać gier dla mnie, ponieważ ja miałem na myśli przejść wszystkich gier, no to pomyślałem, że jak skończę grę, no to ja zrobię losowanie i ten, który będzie wygrywał, no to może wybierz obojętną grę, którą chce. Później okazało się, że ludzie chcieli RPG i tak dużo RPG razem, no to musiałem tam pewne zasady zrobić. Ale ogólnie był bardzo fajny model, od razu dużo ludzi też było inspirowanych, żeby zacząć ich projektów bardzo podobnych do tego, co ja zacząłem. No i tak sobie pomyślałem, bo jak zacząłem, no to ja miałem około 30 gier. Oczywiście zacząłem grać w emulatorze. To jak to dotarło do mnie, jaki ogromny jest ten projekt i też, że mogę być pierwszą osobą na świecie, żeby przejść to, no to myślałem, dobra, jeżeli ja będę grać w emulatorze, no to na pewno ludzie nie będą cenić to, co ja doszedłem, bo mogą pomyśleć, że oszukiwałem czy coś takiego, no to wpadłem na pomysł, żeby zbierać gier, żeby też mieć wszystkie i ogólnie zacząłem powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakąś starą grę, którą tam ma w szafie, w ogóle nie używa ją, że ja chętnie chciałbym ją mieć, jeżeli oni chcą podarować mi. I odkąd zacząłem, dużo ludzi zaczęło mi wysłać gier do Meksyku. I ja byłem w szoku, nie? Też takie specjalne gier, które potrzebowali różne pady czy coś takiego, no to też dostałem jako prezenty, to było szokujące dla mnie. Oczywiście ja też kupiłem tak około 200 gier, tak 250. Cała reszta, którą dostałem, no to są gry, które wysłali mi moich widzów. I ja dlatego tą kolekcję, ja nie cenię jako pieniądze, ile to jest warte, bo dla mnie te gier, które ja mam, to są gry od dzieciństwa, z jakiegoś mojego widzów. Też są różne osoby, ja dostałem na przykład Simon's Quest, Castlevania 2 od
taką osobę, Laka, tak, on ma world record w Zeldy, no to ja patrzę na niego, jest ogromnie, bardzo dobrą osobą, nie? I różnych gier po prostu, które dostałem, wszystkie mają swoją historię. I to było bardzo fajnie. Zmieniając temat, moją trudniejszą grę, którą przechodziłem w tym projektu, tak na początku ja nie wiedziałem, że są aż takie trudne gier, ale ludzie pewnie wiedzieli. Jedna z najtrudniejszych gier, które na początku dostałem, to było Ikari Warriors. Ponieważ ja zdecydowałem, żeby przejść ją bez ten continue code, że nie mogłem skontynuować, bo to ogólnie miałem takie zasady, że mogę tylko używać informacji, która jest na instructional booklet i tylko to i ten kod nie było tam, czyli używając ten kod, to byłoby jako niesprawiedliwy, no to zdecydowałem przejść ją bez tego kodu, ale ta gra była bardzo, bardzo, bardzo trudna. Oczywiście zacząłem trenować w emulatorze save state, żeby dopasować się do planszy, żeby zrobić takie strategie, jak jej przejść, ale ta ostatnia musiałem przejść w konsoli i udało mi się. I od tego momentu dostałem niespodziankę z widzów, tak, zaczęli dać darowizny, napiwki, bardzo dużo i po prostu to było bardzo fajnie, nie? Bo zajęło mi około 36 godzin, żeby przejść tą grę. Oczywiście nie było za jedno śledzenie, ale musiałem dużo trenować i było bardzo, bardzo fajnie. Trochę później były inne trudne gier. Była taka gra, która jest na Power Pad, nazywa się. To jest ten mat, który możesz skakać na nim, tak jak Dance Dance Revolution, ale na NES, ale nie spodziewałem się, że były trudne gier, nie? To praktycznie gier, które ja znałem, na tego tylko był ten Stadium Events i tak była łatwa, ale były takie inne, które pewnego momentu ktoś z moich widzów dodał mi zezwanie: o, ja dam ci tyle pieniędzy, jeżeli zrobisz ten najtrudniejszy poziom, nie? Bo ogólnie też zasady, żeby powiedzieć, że przeszedłem grę, no to też musieliśmy ustalić, jakie były zasady, że do przejścia gier, nie? Bo ja zacząłem i grałem i jak czułem, że gra skończyła się, no to wtedy mówiłem: o, już skończyłem grę, nie? A później ktoś mi powie: o, nie skończyłeś, bo jeszcze można to robić i to. Ja mówię: no, ale już dostałem te kredyty, nie? No to jest koniec, czy nie? Ja już nie mogę nic robić. Wysłało mnie z powrotem na ten pierwszy ekran, no to dużo się zdarzało, no to wtedy zdecydowaliśmy, zanim zacząłem grę, po prostu ustalić, jaka była kondycja do przejścia. I oczywiście dużo ludzi oglądali, no to na pewno ktoś grał w swoim życiu tą grę i mieli dużo do powiedzenia. No to bym powiedział, że Nesmania bez widzów z Twitchu nie byłoby ten sam projekt. Chociaż ja byłem tą osobą, którą skończył ten projekt, ale bez widzów to by nie było to samo. I też muszę powiedzieć, że Nesmania też był sukcesem, bo mój brat, który bardzo kocham, on nagrywał mi taką piosenkę ekskluzywną na Nesmanii, też przedtem na mój kanał jako The Mexican Runner, ale on zrobił taką fajną piosenkę, która przypomina takie stare anime, takie
no taka rockowa i bardzo, bardzo fajnie, bardzo ludzie lubili tą piosenkę. Nesmania is gonna make the dream come true. He's gotta beat all the games, and I just can't wait. Nesmania is gonna leave your fingers bleeding. The Mexican runners, impossible quest. Nesmania, we all believe in you. I różne rzeczy się zdarzali, nie? Na przykład ja nie lubię czytać dużo po angielsku, a były pewne gier, które trzeba było czytać ten manual. No to zaczęły się takie memes od tego powodu i nagle taka osoba, Consult Manuel, istniała, nie? Też była taka gra bardzo trudna, która była, na samym końcu był taki rekin, który był bardzo trudny, ten hitbox był bardzo dziwny, po prostu ja wiedziałem, że moje te bullet strzelają do tego rekina, ale nie tracił życia, nie? No to było straszne, był na samym końcu i też były ta sama kompania, która zrobiła Baltos, zrobiła tą grę Cobra Triangle, nazywa się, bardzo trudna do przejścia. I takim krok na krok to osiągnąłem wszystkie gier, pobiłem wszystkie gier i dostałem rekord Guinnessa z tego powodu. Najbardziej zepsutą grę, którą musiałem przechodzić, to ja myślę, że jest Ghostbusters, bo po prostu ona nie da się przejść, nie? Jest taki glitch, który musisz robić, żeby przejść tą grę, bo na samym końcu są takie schody, które musisz iść do góry i po prostu nie da się przejść te schody, jeżeli nie zrobisz taki trik, który daje ci, że nie uderzają cię. To zła programacja, niedobre testowanie na pewno było. Na szczęście był ten glitch i ludzie wiedzieli o tym, no to musiałem skorzystać z niego, żeby przejść tą grę, ale myślę, że jak nie to bym nie przeszedł, nie? Jak grałem na Smanie, no to były różne gier, na przykład były gier, które ludzie mówili, że to nie jest gra, ponieważ była oficjalnie publikowana przez Nintendo, no to ja brałem to pod uwagę, żeby powiedzieć, że to jest gra, nie? Jeżeli jest na ten cartridge, no to jest gra dla mnie. To była taka gra jak Tabu, która tam stawiasz swoją chyba datę urodzenia i tam odpowiadasz na 3 pytania i niby odpowiada ci swoją przyszłość, nie? No i pamiętam do dzisiaj, że zapytałem podczas Nesmanii, że kiedy przejdę całą Nesmanię. Oczywiście nie dostałem tą odpowiedź, czyli dziwna gra. Też były bardzo brzydkie gier, tak jak Paperboy. Po prostu nie wiem, może była słynna w innych konsolach, ale akurat ten port, który był na Nintendo, to nie był zbyt dobry. I oprócz tego zrobili drugą część, która też była praktycznie taka sama jak pierwsza część. Nic nie zmienili, chyba 3 lata później ona była wydana. I dla mnie było to szokujące, nie? Że jak można już jak 3 lata później dużo nowych gier i nowe techniki twarzając gier były, że taką samą brzydką grę mogli zrobić, nie? No to tak, to było. Są takie gier, które nie jest to, że nie lubię, że tak jakby nigdy nie chciałbym wrócić do nich, ale wolałbym
nie zrobić to, nie? Na przykład Ikari Warriors mógłbym wrócić tak, żeby przejść z Continue Code, ale żeby przejść bez stracenia, bez tego Continue Code na pewno bym to nie zrobił. Były takie inne gier jak Miracle Piano Teaching System, które nie jest to, że nie chciałbym powtórzyć to, ponieważ jestem muzykiem, to dla mnie było fajnie, bo mogłem grać na innym instrumentu. Oczywiście zajęło mi, to była najdłuższa gra w Nesmanii, zajęło mi około 91 godzin, odkąd zacząłem do końca. I różnie to bywało, nie? Ale tak, że już wiem, którą grę nie chciałbym na pewno przejść ponowno. I to jest Bases Loaded. Bases Loaded, no to niestety są takie gry, to jest baseball i musisz przejść cały sezon. I ten sezon ma chyba 70 meczów. To był i każdy mecz tak jest około pół godziny, czy trochę więcej i musisz nie przegrać, bo jak przegrasz, no to na tabelę możesz źle się skończyć. No to było tak ciężko, bo było długie, już na końcu załapałem jakąś strategię, żeby łatwiej wygrać, ale i tak no, trzeba przejść tą gier cały sezon. No i na pewno to bym nie chciał grać ponownie. Ja bym powiedział, że dzięki Nesmania moja osobowość w internecie dostała się znana na świecie, bo na samym końcu dużo ludzi patrzyli na mnie i też dzięki Nesmania dostałem zaproszenie na Nintendo World Championships w 2015 roku i to jako gracz, no to żeby Nintendo cię zaprosił, żeby grać na ich event, no to było bardzo wielkie dla mnie. Dla was to może być tylko kaseta, saper i pada, ale dla mnie to ma bardzo dużo znaczenia. Ja dostałem to jako prezent. Jeden z moich widzów, który zobaczył całą Nesmanię, no to tutaj jeszcze ten obraz, który jest, to był też zrobiony przez innego widzowa, Dapper Dan. On zrobił to, Macaronize. On przesłał mi to wszystko. I ogólnie on mi podarował to, jak skończyłem cały projekt Nesmanii, to dla mnie to jest tak jakby kulminacja i dostałem jako prezent, no to ma bardzo duże znaczenie. Tutaj w środku możecie widać całą historię Nesmanii, tam jest ten Shark, który była bardzo trudna gra i ostatni boss był właśnie ten rekin, ten Shark. No to jest tak jakby ja tam pobiję ten Shark, rekin, przepraszam. I ogólnie tam jest napisane Nesmanii i ogólnie cały ten obraz jest podobny do Battletoads, bardzo podobny, na tą podstawę był zrobiony, bo Battletoads jest moja ulubiona gra, no to naprawdę to jest bardzo fajnie. Tam różne rzeczy są w środku, nie ich powiem, bo sami możecie sobie zobaczyć. A ten pad, który jest tutaj, no to ten był pad, na którym pobiłem wszystkie gier, no to dlatego też już prawie nie działał, ale chciałem, żeby do końca wytrzymał i dlatego go włożyłem tutaj, całą historię Nesmanii. Dużo rzeczy, które ja sam nie wiem, gdzie to doszło, ale wiem, że to, co osiągnąłem, to jest wielkie i dużo ludzi ceni to na całym świecie, bo to nie tylko potrzebowało mieć gier, nie, który ewentualnie dostałem wszystkich gier, ale trzeba mieć skills,
triki trzeba dobrze grać, żeby to mógł zrobić i mieć dużo cierpliwość. To zajęło mi około 2,5 lata i udało mi się i naprawdę jestem bardzo szczęśliwy z tego. I też jestem szczęśliwy, że zainspirowałem dużo ludzi, że mogą dokończyć to, co zaczynają, że jeżeli ciężko pracują na to, co wierzą, to można duże osiągnięcie dojść.